Christmas. It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh. Hej, witajcie w najnowszym vlogmasie. Na moim kanale lecimy na zewnątrz. Już mam dosyć siedzenia w domu. Przysięgam, że mam dosyć. Eliasz już się ubiera, umył ząbki, więc będziemy uciekać. Ja tak myślę, że możemy zajść do tego sklepu, gdzie ja naprawiałam buty i zanieść buty dla mojego męża. Staram się trzymać jakoś tak włosy, żeby były w taki sposób, aby tak troszkę zmienić mój wygląd, ale niestety różnie to mi wychodzi. Tak patrzę, tu mam obok lustro, więc lecimy, zrobimy może mini zakupy, ogarniemy troszeczkę taki spacerek, właśnie żeby zanieść te buty do naprawy w tym samym miejscu, gdzie ja naprawiałam. Naprawdę fajne jest to miejsce, więc tam zajdziemy. I czemu nie jesteś jeszcze ubrany, Misia? On w ogóle już ma dzisiaj pełnię energii, więc w poniedziałek pewnie pójdzie do przedszkola, a w weekend możliwe, że gdzieś pojedziemy, zrobimy jakąś fajną wycieczkę, ponieważ no, widać, że już jest taki bardzo mocno energiczny, więc nie ma co siedzieć i zamulać już w chacie, bo ja już tutaj po prostu nie wytrzymuję, dlatego też mam w zamiarze po prostu z Eliaszem dzisiaj gdzieś wyjść. Zabieram Was ze sobą. Ci się podoba zapach? Nie podoba Ci się? Nie pasuje? Wróciliśmy już do domu, więc pokażę Wam szybkie zakupy, które zakupiliśmy. Kupiliśmy taki popcorn do mikrofali, takie grzeszki. Od czasu do czasu trzeba zrobić. Mam też ocet jabłkowy. On jest dostępny w Imarti na dziale No Brand. I mój ulubiony kimchi, boken kimchi, czyli smażone kimchi, naprawdę jest przepyszne i ono także jest z New Brand. Myślę, że cenowo wychodzi podobnie, jak raczej taniej niż gdzieś indziej, a naprawdę warte jest uwagi. Kupiłam też mięso mielone. Ostatnio na TikToku często pokazuje mi się taki fajny przepis na cebulę, którą się gotuje wcześniej, potem się ją faszeruje i piecze w piekarniku. Naprawdę wygląda to super i chciałabym to przetestować. Zobaczę, jak to w ogóle wyjdzie. I kupiłam też rybę na weekend, żebyśmy mogli zjeść w domu. Mam też parę rzeczy do sprzątania. Mam mój ulubiony też środek do sprzątania, ja go używam prawie do wszystkiego. Fajnie domywa kafelki na przykład. I też kupiłam tej samej firmy, ale do czyszczenia gazówki i tutaj do kuchni. Mam też, patrzcie na to, to będzie do wkładania nie tylko jakichś tam drobnych rzeczy do pralki, ale też do gąbeczek, dlatego że te gąbeczki zawsze mogą się zgubić i nie wiem, czy wiecie, gąbeczki do makijażu właśnie można prać, więc mam zamiar wrzucać to tutaj, potem do pralki, niech to się fajnie pierze razem. I kupiłam też nową świeczkę w Daisoru, czyli taką Black Cherry. Ja bardzo lubię te świeczki, ale niestety oni nie mają takich świątecznych zapachów, więc wzięłam Black Cherry, jako że może będzie jakoś tak klimatycznie lepiej wyglądać. Niestety tutaj także są takie brzydkie naklejki, które one mają bardzo dużo, jakby nie mogli dać ich tutaj na dole. Na spokojnie by mogły być no ale dają tu, przez co psują trochę klimat, bo ja nie do końca lubię te napisy. I tak jak ustawimy, no to no tak sobie wyglądają te napisy, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobra,
Ja sobie ustawię tą świeczkę. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten. Dobra, i już zmiksowałam wszystko. Mamy taki mus. I teraz zrobimy mleko do tego, żeby właśnie wyszło takie fajne dalgi uju. Zobaczymy, jak to w ogóle mu zasmakuje, bo ja nie jestem 100% pewna, czy będzie dobre. Już zmiksowane truskawki, więc zrobimy mleko. Ja mam mleko tutaj z mlekowity. Jeszcze nam jeden taki opakowanie zostało właśnie na mleko. I poczekajcie. Laughing over our sense of humor underneath the Christmas lights that glow. Jak to się mówi, prawie jak w kawiarni. No, szkoda, że nie została, ale może następnym razem jak będę wlewała, to właśnie będę wlewała poprzez łyżeczkę mleko, dzięki czemu się nie zmniejsza i będzie tak troszkę lepiej wyglądało niż teraz. O, tylko z tej strony widać, że to dalki uju. Dobra, idę dać mu i wtedy będę robiła sobie kawę. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Who would have known I would have made my best friend gone mad. Dobra, i mamy już rosołek. Tu są warzywka, mój mąż wrzuca warzywa. I mamy różne, od właśnie tej koreańskiej dyni. Mamy jakieś, co? What is this? This one, this green one. Minari? Looks like. My myślimy, że to jest minari, onoki i to jest kapusta pekińska. A tutaj jeszcze mamy, Dobra, zacznijmy moją rutynkę. Najpierw posprzątamy tutaj, bo jesteśmy po obiedzie, jedliśmy prawie całe siabu-siabu. Trochę tam zostało niektórych rzeczy, ale to będzie jutro do zjedzenia, do obiadu. I przy okazji właśnie posprzątam troszkę w mieszkaniu, ale dzisiaj też będzie troszkę nietypowa rutynka, bo zadbamy trochę o siebie. Ja chciałabym tutaj nałożyć sobie ten szampon taki, który zawsze używam, dzięki czemu zrobię sobie porządek trochę z włosami, trochę wyrównam koloryt. Ja używam ten szampon, który już wcześniej Wam pokazywałam i wychodził mi po prostu on najlepiej. Jak na razie na te moje włosy. Ogólnie nadal mi się nie podoba. Chcemy iść z Eliaszem do fryzjera i się po prostu zastanawiam, czy nie zapytać się papki, żeby ona mi trochę nie wyrównała tych włosów, tak żeby ten jeden chociaż jedna strona była podobna do drugiej, bo no niestety jak je układam, kiedy mam tak rozpuszczone włosy, o, w taki sposób, i one tak wyglądają, przepraszam, patrzę się na podgląd, no to one wtedy, jak widzicie, o, są nierówne, co mi się, no nie podoba mi się to. Dlatego też często tak włosów nie noszę, nie widzicie mnie, ostatnio inne fryzury staram się układać, więc się zastanawiam, czy wtedy po prostu nie zapytać się, żeby też przy okazji mi troszkę tych włosów nie wyrówna. Już nie musi ich tam układać, cokolwiek z nimi robić, tylko po prostu tak lekko ściąć. Zobaczymy, czy to w ogóle jest... Nie, byli ludzie starsi tam, raczej nie tylko dzieci, ale właśnie też zwykli... po prostu byli tam też starsi customer, klienci, więc może po prostu się zapytam, bo już nie mogę na nie patrzeć, no niestety. No, dobra, to ja się zbieram teraz za ogarnianie tu i potem wtedy pójdziemy pofarbować włosy. Ja wtedy w międzyczasie porobię różne inne rzeczy, na przykład na komputerze, bo chciałabym zrobić jeszcze taką pierwszy wstępny zarys filmu na Body Beauty, który będzie za to w przyszłym tygodniu albo we wtorek, bo może wejdzie dodatkowy film we wtorek. To zależy, jak będziemy się wyrabiać z Moniką, z nagrywaniem. Dobra. Zabieram się za robotę. Bądź miły, ale tylko dlatego, że wielkie marki przekazują miliony dolarów na jej cele charytatywne. Przez 40 lat z czasem te syny tyłku zaczęły się pojawiać coraz wyraźniej, a świat w końcu zobaczył, jaka jest twarz. Another year went by
so quickly, it's Christmas time again. Even though we both get busy, we still have time to talk for hours. Zadanie wykonane, kuchnia troszeczkę ogarnięta, jeszcze pozostawały tam jakieś rzeczy. A, trzeba zamknąć okno, bo werandy mają pojedyncze okna, dlatego jest bardzo zimno na werandach w Korei, więc warto je zamykać podwójnymi szczelnymi oknami, dzięki czemu nie dochodzi zimno z zewnątrz. Ok, zajmiemy się teraz troszeczkę sobą. Jak widzicie, tu już całkiem niezłe odrosty się zaczęły wytwarzać, plus no siwych włosów mam. Ja na przykład chciałabym mieć siwe włosy, ale jakbym tak jednego dnia się obudziła i tak miała całą głowę siwą, to bym nie była zła. Mogłabym tak powiedzieć. Ja się nie wstydziłam moich siwych włosów, ale tak to mam tylko pojedyncze kępki tych moich cienkich włosków, więc tak pomyślałam, że teraz tonuję, dlatego że w Korei niestety farbowanie włosów jest beznadziejne, więc nie polecam nikomu, jeżeli nie chcecie stracić swoich włosów. A ja do tego używam Color Change Shampoo i on właśnie czasami takie refleksy, troszeczkę taki kolor ma, jak się spiera, to wtedy zaczynam farbować je ponownie. Ja ogólnie lubię siebie w ciemniejszych włosach, no ale tutaj z powodów jasnych nie mogę tego uczynić. Ja tak naprawdę nic wielkiego z tym nie robię, tylko po prostu nakładam. On bardzo ładnie schodzi ze skóry, więc nawet nie trzeba jakoś specjalnie się zabezpieczać przed tym. I jak tylko rozłożę go tak porządnie na moich włosach, to wtedy biorę grzebień i ponownie rozczesuję te włosy, żeby tak ta farba weszła do góry. Dzięki czemu mam w miarę tak fajnie rozłożoną tą farbę na tych włosach. Ogólnie tutaj czekamy krócej, około 10 minut. Ja czasami to przedłużę, jak jestem zajęta, nie mam czasu, żeby się wykąpać, to wtedy właśnie przedłużę sobie odrobinkę i mi to nie robi. Dzisiaj znowu mam coś dla Was do polecenia, ale to na końcu, bo chciałam Wam powiedzieć o dramie, której zaczęłam oglądać dzięki koleżance. Właśnie muszę jej podziękować znowu. Ostatnio mi tak strasznie pomaga w znalezieniu ciekawych dram, więc muszę jej podziękować, bo tym razem strzał w dziesiątkę. Wczoraj z mężem obejrzeliśmy już 5 odcinków, więc jest magia. Ja montowałam, poszłam spać o 2 w nocy, więc rozumiecie, co to znaczy. Jeżeli ktoś kładzie się spać o 2 w nocy, oczywiście to nie tylko przez dramę, ale też przez montowanie filmów, ale czemu montowałam filmy tak późno? Bo oglądałam dramę, więc koło się zamyka. Patrzę przez cały czas w lustro i tutaj w obiektyw, czy wszystko równo w miarę tu idzie. O, i jak już mam tak mniej więcej wyglądają te włosy ala pokryte, to wtedy sobie tu grzebieniem je doprawiam. Dobrze, farbę już mam pokrytą, nawet mój mąż potwierdził, że jest ok. I teraz pomyślałam, że zróbmy demakijaż. Zrobimy demakijaż oraz podstawową taką pielęgnację wieczorną. To Wam pokażę mniej więcej poranną i taką dokładniejszą. Zapraszam Was na Body Beauty, gdzie pokazuję tam całość. Dla jasności, to co teraz nakładam, to nie jest serum, a jest to zmazywacz do tuszu. Koreańskie tusze są bardzo mocnymi tuszami wodoodpornymi. Leżą jak blacha na tych rzęsach, więc żeby je zmyć porządnie, żadne oleje, żadne jakieś tam micelarne wody, nic nie pomaga w ściągnięciu właśnie tego tuszu, jeżeli chodzi o moje. Wiem, że niektórym to pomaga.
jakiś olej lub coś tam podobnego, ale u mnie na rzęsach one po prostu są jak mur beton i bardzo ciężko je zmyć. Dlatego wyglądam teraz jak wyglądam, ale zmywam po prostu tusz w taki sposób. To jest taki właśnie specjalny japońskiej marki i to jest Heroin Make Speedy Mascara Remover. I on jest z Japonii i jest bardzo popularny. Ogólnie ta marka kosmetyczna jest bardzo popularna w Korei, jeżeli chodzi o zmywacze, o eyelinery. Niby te eyelinery naprawdę są rewelacyjne, chociaż ja lubię bardzo moje Wake Make. I druga, co? I tusze. I tusze także są bardzo popularne. Mają w ogóle swoje takie mini stanowiska tutaj w Korei, ale ogólnie ten remover jest naprawdę za każdym razem prawie wyprzedany, więc jak coś będziecie kiedyś wpadło chyba mi do oka. Będziecie kiedyś w Korei, to właśnie polecam coś takiego. Do reszty zmyję manio olejem, daję 2 pompki i po prostu sobie jadę w taki sposób. Ten remover tak naprawdę dużo siedzieć na twarzy nie musi, chwila i on tak naprawdę już jest zmyty, więc nie musicie jakoś tak długo go przytrzymywać, wystarczy chwila i już powinien domyć. No, nie mam już nic na rzęsach. Jak już zmyjemy taki olej, to wtedy przechodzimy do kolejnego etapu pielęgnacji, czyli mamy piankę. Ja dzisiaj użyję za to Pure Deep Cleansing Foam od Manio. Bardzo fajną, gęstą piankę w ogóle robi ta jak to się nazywa? To Manio. Rozcieramy porządnie, widzicie, już naprawdę taka jest porządna. Ona troszkę lepiej domywa, ale dzisiaj mamy piąteczek, więc robimy takie czyszczenie troszeczkę tej twarzy od całego tygodnia. Patrzcie, jak to się pieni. Jak widzicie, tak mam domytą twarz i w ogóle tuszu nie zostało na mojej twarzy. Więc naprawdę polecam ten remover. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję, to nie macie takie naprawdę wodoodporne tusze, które bardzo ciężko, to bardzo fajnie domywa. Kolejna nowość testuję. Nie jestem aż tak jak na razie bardzo zadowolona. To jest Estura Atu Barrier Cream Mist. I zawsze sobie robię dodatkowe takie właśnie warstwy nawilżenia, zanim pójdę do tonera, którym jest kolejną warstwą nawilżenia, ale właśnie nawet przy tak mocnym oczyszczaniu, jak na moją skórę, bo nie każdy pewnie uważa, że to jest mocne oczyszczenie, ale ja raz w tygodniu sobie robię takie piątki, będzie pewnie takim dniem, gdzie będę właśnie tak porządnie oczyszczała moją skórę. Wiecie, ja nie mogę sobie na co dzień na takie coś pozwolić, żeby tak mocno oczyszczać, ale raz w tygodniu wystarczająco. Dobra, już jesteśmy teraz u mnie i ono sobie tutaj powoli wsiąka i no już prawie jest. I ona naprawdę zostawia taką warstwę porządnego nawilżenia, jak widzicie. Nie wiem czy jestem właśnie zadowolona z tego do końca. Muszę jeszcze potestować troszeczkę, ale codziennie używam tak jak moją wcześniejszą 2 razy dziennie przy każdej pielęgnacji. I oczywiście kończę i nie mogę wykończyć Atu Barrier. I to jest toner, który jest niekończącą się moją opowieścią i daje zawsze 2 warstwy. Widzicie, ja mam tak delikatną skórę, że wyczyściłam pianką i już czuję, jak każda ta się wchłania bardzo szybko, warstwa nawilżenia i do tego lekko tak szczypie mnie. No niestety tylko raz w tygodniu mogę sobie pozwolić na takie porządne oczyszczenie. Jeżeli już nałożyliśmy właśnie toner, ja używam później Medaka Society Blemish Repair Serum. Jest to nowość taka, którą ja bym chciała jeszcze potestować troszeczkę dłużej. To nie jest butelka od początku moja. Miałam ją razem z Moniką i tak naprawdę mówi się, że
To serum potrzebuje troszkę więcej czasu niż miesiąc. On nawet potrzebuje takie 2 miesiące, żeby zacząć porządnie działać. Ja nie czuję żadnego szczypania, nie czuję żadnego takiego podrażnienia po tym właśnie serum i zastanawiam się właśnie, żeby mu nie dać szansy, że od tego, że i tak nawilżam skórę, mam też serum, które ma mi łagodzić to wszystko, to też chciałabym właśnie takie serum, które by likwidowało mi już takie zagojone te takie znamiona, przebarwienia, więc właśnie po to chciałabym potestować trochę dłużej to z Mediheal Blemish Repair Serum. Zobaczymy, bo jak na razie przydałoby mi się coś takiego. I oczywiście nim na końcu, jeżeli chodzi o serum, mam dwa. Jedno to jest właśnie takie, które ma jakieś zadanie, czyli zadanie najważniejsze, czyli pozbycie się przybarwień, ale też mam drugie serum. Tym razem mam Moniki, bo Monika wzięła ode mnie do przetestowania Redurian. Redurian PDRN, czyli mój hit nad hitami. I to jest serum. Raczej każdy PDRN moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli potrzebujemy fajnego ułagodzenia skóry. Każdy jeszcze serum, w zależności od marki, ma inne zadania. Ja jestem wiecznie zakochana i zawsze będzie u mnie na półce to serum od CPN. Uważam, że jest naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o zadania takie wzmacniające naszą barierę hydrolipidową, naprawa tej bariery hydrolipidowej, która jest moim zdaniem w tym momencie moim zadaniem numer 1, jest po prostu rewelacyjnie. Widzicie, skóra nie wygląda tak źle. Mam nadzieję, że ten podkład, raczej ten no nie kłamie. Ten obiektyw nie kłamie, jak wyglądam. Poczekajcie, bo stoicie oczywiście na jednej rzeczy, którą chciałabym wziąć. I kolejną rzeczą, którą mam, jako że dzisiaj mamy Self-Care Day, to mamy, słuchajcie, Abib Collagen A-Patch. Ja ogólnie zapominam o ich używać wieczorem. Używam Mediheal rano z witaminą C na rozjaśnienie okolic oczu, troszkę wypuklenie tych moich takich brzydkich zmarszczek, znaczy brzydkich, normalnych zmarszczek, jak każda kobieta w moim wieku zaczyna mieć zmarszczki, ale po prostu, żeby tak nie były uwydaczniane, to właśnie używam sobie to z Mediheal, a od tych z Abiba zapominam. Jakie one są super chłodne, a to dziwne. Te iPatch mają takie fajne wypustki i do tego one lekko chłodzą. O czym nie wiedziałam na początku. Nie wyczuwałam tego tak bardzo, bo to jest chyba drugi raz, kiedy je założyłam na sobie, więc wiecie, nie było ich za często. Ale mają fajne wypusteczki i nie wyglądają tak źle. Zobaczymy. To są kolagenowe. I słuchajcie, jako żeby nie było, zrobimy sobie kolejną Camilla Deep Collagen Filming Gel Mask. Jako że naprawdę dzisiaj mamy Self Day i to jest Round Lab, to jest tak naprawdę nowość. Od jakiegoś czasu co prawda nowość, ale czemu by nie? Wypróbujmy to. Wiecie, ja tutaj całkiem sporo Wam mówię o kosmetykach. No tak, bo to są te takie żelówki. Ale tutaj oczywiście to nie jest u mnie częste, więc wybaczcie, bo mam od tego kanał, jak to się mówi, na Body Beauty, więc tam oczywiście Was zapraszam. A tutaj po prostu będę, jakby to powiedzieć, prawie na żywo pokazywać Wam, jak to wszystko sobie nakładam. No pięknie, chyba dzisiaj włosy przytrzymam trochę dłużej. Ja nie mam zamiaru spać w tej maseczce, to się nie przejmujcie. Nie przejmujcie się naprawdę. To nie jest mój plan. Nakładam teraz tonik do włosów, ten z rozmarynem, szampon rozmarynowy. Tonik
z rozmarynem i będzie teraz za chwilę wieczór dla mnie, czyli chwilę na pooglądanie dram z moim mężem, bo mam znowu coś dla Was do polecenia. Weźcie sobie coś do picia i za chwilę powiem Wam o dramie, które teraz oglądam i obejrzałam jej naprawdę dużo wczoraj, że poszłam spać o 2 w nocy, więc to coś mówi, to coś naprawdę mówi i pewnie będzie to bardziej w moim stylu, czyli raczej nie oczekujcie od tej dramy romansów, ale jeżeli lubicie taki dreszczyk emocji i zainteresowani co będzie później, to jest ta drama, to jest naprawdę ta drama. Musiałam się dobić jeszcze kremem, dlatego że niestety pociekła mi trochę woda na twarz, dlatego nie róbcie tego co ja. Czyli nie myjcie głowy, kiedy macie już pielęgnację na twarzy, bo później to wszystko jest obok Was. Nie tam, gdzie powinno, jak to się mówi. To odłożę i lecę. Dobra, i pewnie się zastanawiacie, o jaką dramę mi chodzi, a chodzi mi tutaj o Tomyonkage, czyli w stronę światła. Tak się nazywa po polsku, a po koreańsku jest, można bardziej to przetłumaczyć, elektryczny sklep, czyli sklep, gdzie można kupić żarówki, lampy i inne właśnie potrzebne do oświetlenia na przykład mieszkania rzeczy i jest to drama Disneya, czyli znajdziecie ją na portalu Disney i naprawdę drama jest rewelacyjna, po prostu trzyma w napięciu tak mocno, że jak zaczęliśmy wczoraj ją oglądać, to tak naprawdę obejrzeliśmy 5 odcinków. Już myślałam, że będzie koniec, a chyba tego dnia, kiedy myśmy oglądali, właśnie wychodziły kolejne odcinki, dlatego że mieliśmy przestój i potem wskoczył kolejny odcinek i ja tak patrzę, oglądamy, mój mężu, dalej. No i przerwaliśmy, dlatego że Eliasz się obudził, więc musiał iść, a była to już 1 w nocy. Więc naprawdę się wczuliśmy w tą dramę. Bardzo mi się podobała. Ogólnie opowiada o sklepie elektrycznym, w którym dzieje się akcja i do tego sklepu przychodzą różni klienci, którzy zachowują się czasami w bardzo specyficzny sposób. Poznajemy powoli różnych bohaterów, którzy przychodzą do tego sklepu. Do końca nie widzimy nic prawie. Dopiero właśnie pod koniec, taki 4. epizod, 3., 4. zaczyna nam się wszystko pokazywać tak po kolei, o co w tej dramie chodzi i jaki jest główny temat. Ja miałam bardzo dużo zabawy w trakcie oglądania dramy, aby rozwiązywać, o co chodzi w tej dramie. Naprawdę dobrze się w niej bawiłam i przypomina to mi dramę Signal, która bardzo dawno temu była. Przypomina mi to dramę Misty, jeżeli nie oglądaliście, także rewelacyjna drama, naprawdę super mi się ją także oglądało. Przypomina mi to dramę właśnie Move to Heaven, jeżeli nie oglądaliście, to także polecam. Bardzo taki temat właśnie po śmierci, pomiędzy życiem a śmiercią. Nie chcę za dużo Wam opowiadać, bo jeżeli tego nie oglądaliście, to nie chcę Wam spoilerować, ale myślę, że ta drama jest naprawdę warta uwagi, ale niestety trzyma w napięciu. Więc jeżeli jesteście o słabych nerwach, to raczej tej dramy Wam nie polecam, dlatego że no, czasami są zaskakujące sytuacje, które mogą zmrozić, ale naprawdę przyjemnie się ogląda i jeżeli lubicie rozwiązywać zagadki albo lubicie nie dostawać wszystkiego na tacy i przez całą dramę rozmyślać, o co w niej chodzi, to myślę, że to jest bardzo dobra drama dla Was i żeby się za nią wziąć. Ja jestem pod wrażeniem, więc jeżeli nie oglądaliście, to zacznijcie oglądać, bo naprawdę się w niej zakochacie, naprawdę Wam się spodoba, tylko musicie na spokojnie do niej podchodzić i żeby właśnie nie stresować się, czemu nic nie wiecie, albo czemu tak wolno ta akcja na początku przepływa, bo
Na początku naprawdę dobrze poznajemy samych bohaterów. Mamy tutaj za zadanie nakreślenie całej sytuacji i dopiero później powoli dochodzicie, o co w tej dramie chodzi. Jak już sobie strybicie, o co w niej chodzi, to wtedy dostajecie rozwiązanie tej historii i to nie jest koniec, bo rozwiązanie wcale nie jest jakby końcem samej dramy, a jest dopiero początkiem drugiej strony, czyli już wiecie, znacie podstawowe informacje, do których na początku dochodziliście, a teraz będzie kolejna część, czyli rozchodzenie się o rozwikłanie ogólnie dalszej części, czemu tak jest i czemu w taki, a nie inny sposób bohaterowie postąpili. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę nie zamieszałam, ale bardziej zachęciłam do tej dramy. Dajcie znać, jeżeli obejrzymy tą dramę do końca, to wtedy może polecimy jakimiś spoilerami i porozmawiamy troszkę więcej na temat tej dramy. Na pewno wszystkim się spodoba. Grają tam fajni aktorzy, bo ja na przykład... Poczekajcie, bo muszę sobie przypomnieć. Ja nie pamiętam super tych aktorów tak do końca, raczej znam go. Chu Jin-Woo. Czyli to jest, jeżeli kojarzycie dramy, bardzo stare dramy, ja na przykład od tej dramy rozpoczynałam w ogóle moją chęć oglądania dram, w ogóle historię z Koreą, to właśnie chodzi o Gong. I on grał główną rolę właśnie tego księcia, który później miał jakby to dostać tron i on właśnie grał. Znam też Park Bo-young, ale nie pamiętam, w której dramie ją widziałam. Widziałam na pewno w paru, już Wam mówię. No właśnie, Strong Girl Bong-soon, więc pewnie kojarzycie, bo była bardzo popularna drama, jeżeli w ogóle kiedykolwiek oglądaliście tą dramę Abyss, ale ja nie widziałam Abyss. Ja chyba najbardziej właśnie kojarzę tą aktorkę Strong Girl Bong-soon, bo ja też myślę, że ona bardzo popularna właśnie od tej dramy się zrobiła. Dobra. Chyba na tyle chciałam w tym vlogmasie. Mam nadzieję, że taki Wam się podobał. Ja właśnie moją rutynę wieczorną będę zaczynała od tego, że mam do poskładania pranie i obudzę mojego męża. Będziemy razem oglądać resztę odcinków tej dramy, dlatego że on położył go spać, bo taka u nas rutyna właśnie jest. Ja mam Eliasza w ciągu dnia, mój mąż potem usypia Eliasza i oni razem tam walczą, drobią czasami naprawdę. Mój mąż najczęściej przegrywa, on zasypia, a Eliasz jeszcze tam by sobie pogadał, jeszcze by tam powalczył, ale jak już widzi, że tatuś sobie zasnął, no to on też idzie spać. Najczęściej właśnie tak jest. Dobra, to dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vlogmasa. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i jeżeli lubicie takie właśnie kąciki dramowe ogólnie o tym, co Wam polecam, to dajcie znać w komentarzach, może będzie częściej właśnie taki kącik. Do usłyszenia. Pa!